Czy państwa myślą o prewencyjnej akcji jądrowej? Witajcie, drodzy Państwo. Mam taką małą obawę, że kolejna wizja pana Krzysztofa Jackowskiego może się sprawdzić już wkrótce. Czy na Bliskim Wschodzie grozi użycie bomby atomowej? Czy któryś z krajów może użyć broni jądrowej? Witam Państwa na kanale Tetragrammaton. Dzisiaj pokażę Państwu urywek z filmu pana Krzysztofa Jackowskiego, w którym przedstawia swoją wizję. W sumie będą dwa urywki z dwóch różnych filmów, w których przedstawia swoje wizje na temat prawdopodobnego, możliwego użycia broni jądrowej na terenie Iranu bądź na terenie Izraela. Zależy która strona miałaby użyć tego pocisku, tej broni. Według mnie jest to bardzo prawdopodobne, gdyż Iran jest bardzo trudnym przeciwnikiem. Teren Iranu jest bardzo trudny, jest górzysty, zawiera dużo jaskiń, gdzie Iran ma poukrywane swoje bazy wojskowe. Z mojej strony jestem bardzo przeciwny jakiejkolwiek wojnie. Jestem bardzo przeciwny temu, co dzieje się w Iranie, temu, co robi Izrael i temu, co robi USA. Według mnie ta sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca. I tutaj apel do Państwa, proszę, nie pozwólmy naszym politykom wciągnąć nas w nasz konflikt. Nie pozwólmy im, żeby wysłali naszych żołnierzy, nasze wojska do walki przeciwko Iranowi. Iran zawsze, Irańczycy są przyjaźni Polsce. Iran, wiadomo, jest rządzony przez fanatyków religijnych, ajatollahów i to jest reżim, to trzeba powiedzieć, to jest reżim. Ale Irańczycy to zwykli ludzie. Zwykli ludzie, tacy sami jak my wszyscy. I nie powinno to spotkać nikogo. Czy to Irańczyków, czy to Izraelitów, czy to Ukraińców, czy to Rosjan. Nikogo, proszę Państwa. Ale niestety takie rzeczy się dzieją na świecie. Dzieją się dzięki decyzjom polityków, ale my jako suweren możemy stanąć twardo i powiedzieć im nie. Bo żyjemy w demokracji i jeśli żyjemy w demokracji, to mamy prawo do pokazania naszego sprzeciwu. I mamy prawo podjąć decyzję jako suweren. Nie możemy pozwolić podejmowania takich decyzji naszym politykom. Po prostu nie mogą tego robić. Jestem troszkę poruszony, bo sprawa naprawdę wygląda nieciekawie, proszę Państwa. Jak już w poprzednich filmach mogliście oglądać, na przykład w tym, w którym pokazuje, jak potwierdziła się wizja pana Krzysztofa Jackowskiego, obawiam się, że ta wizja również może się potwierdzić. Zajrzyjcie do tego filmu, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. Link do niego jest w opisie tego filmu, który właśnie oglądacie. W opisie tego filmu również znajduje się link do filmu, z którego za chwileczkę urywki Państwo zobaczycie. I również link do kanału pana Krzysztofa Jackowskiego, do odwiedzenia którego serdecznie zapraszam. Więc
Obawiam się, że kolejna wizja pana Krzysztofa może się sprawdzić. To jest jasnowic, którego wizje często się sprawdzają. Ja zapraszam Państwa do subskrypcji mojego kanału, gdyż w najbliższym czasie ukażą się również filmy mówiące o przepowiedniach, na przykład ojca Klimuszko, co do III wojny światowej, wybuchu, przebiegu i Polsce podczas tej oto wojny, a także Polsce po wojnie. Wszystkie przepowiednie siostry Łucji. To będzie kolejny film. Zapraszam już teraz serdecznie. A tymczasem proszę, oglądamy, co pan Krzysztof mówi w swojej wizji. Coś bardzo złego się wydarzy. Potężny wybuch, który zmieni świat. Zmieni sytuację na świecie. Zmieni dotychczasowe myślenie o zagrożeniu tego świata. Mam poczucie, że tu już nie chodzi o to, o jakieś porachunki między Izraelem a Iranem. Nie. Tu już chodzi o przeciągnięcie na szalę swoją Bliskiego Wschodu i jest to etap, bo trzecia światowa to nie jest Ameryka, Izrael i Iran. To też nie jest Rosja i Ukraina. Trzecia światowa to jest konflikt Ameryka, Chiny. Tam Amerykanie tracą najwięcej i przez to Amerykanie tracą hegemonię gospodarczą, głównie gospodarczą na świecie. Czy państwa myślą o prewencyjnej akcji jądrowej? To są tylko rozważania. I dwa państwa są w jednej komitywie i jedno państwo jest przeciwne tym dwóm państwom. Czyli powiedzmy Rosja, być może Chiny, być może Pakistan i Ameryka. Uderzenie taką bronią w jakimś punkcie świata ostudziłoby stany zapalne, bo przestraszyłoby świat konsekwencją dalszej eskalacji. Zadziałałoby to psychologicznie. I muszę to Państwu w tym momencie powiedzieć, że to jest rozważane. Że żyjemy w czasie, kiedy takie rozważania w głowach niektórych władców państw to się rodzi. Wymienię 4: Chiny, Rosja, Pakistan, Ameryka. Więc jak Państwo myślicie, czy taka ewentualność, czy możliwość użycia broni jądrowej na Bliskim Wschodzie istnieje? Czy myślicie, że ten konflikt rozleje się bardziej, czy zakończy się może tak szybko, jak się zaczął, czego życzę wszystkim? Jeszcze raz, nie powinno mieć miejsca
coś takiego jak wojna, bardziej w XXI wieku. Ludzie muszą otworzyć oczy i stanąć wreszcie przeciwko politykom, powiedzieć im nie, żeby przepowiednie, wizje takiego złego świata nie musiały mieć miejsca, żeby się nie zdarzały. Żebyśmy mogli wreszcie żyć w pięknym, spokojnym, pełnym pokoju świecie. Piszcie w komentarzach, co na ten temat myślicie. I nie zapomnijcie, dajcie mi łapkę w górę, żebyśmy docierali z tym dobrym słowem do jak największej ilości ludzi. Subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I do zobaczenia następnym razem. Pa!